Nazywam się Daniel Mizieliński i prowadzę zajęcia z projektowania gier i komiksów. W tym roku, podobnie zresztą jak w poprzednim, zajęcia wyglądały zupełnie inaczej niż we wcześniejszych latach. Przez zdecydowaną większość roku akademickiego moje studentki i studenci patrzyły na mnie tak w ten sposób, dokładnie w ten sposób, jak siedzę w tym fotelu i mówię korekty i wykłady do nich dokładnie z tego miejsca. Plan zajęć musiałem zmienić dosyć radykalnie i o ile w pierwszych miesiącach udało nam się pracować normalnie na uczelni, już mniej więcej w połowie listopada postanowiłem przerzucić się na pracę całkowicie zdalną. Korekty odbywały się na platformie Google Meet, ale oprócz tego korekty pisemne robiłem przez cały rok na platformie Slack. Jest to taka platforma do pracy w zespołach, w której można wyznaczyć kanały, na których rozmawiamy albo na konkretne rzeczy, albo na bardziej ogólne i dzięki temu korekty wszystkie były publiczne i każdy widział, co kto robi i co mam do powiedzenia o konkretnej pracy. Oprócz tego postanowiłem wprowadzić wykłady i te wykłady podzieliłem na 3 tematy i wykłady odbywały się na wszystkich zajęciach. Były wybrane 3 krótsze tematy, czyli około 2,5-3 godzin wykładów odbywało się zarówno w poniedziałek, jak i wtorek. Pierwsza grupa to były wykłady techniczne, w których omawialiśmy na przykład umowy wydawnicze licencyjne, jak robić porządnie backupy i dbać o higienę plików, jak wygląda druk wysokonakładowy, jak się do niego przygotować. Również wprowadziłem taki blog, który nazwałem Kreatywna Produktywność, w którym rozmawiałem, jak zarządzać własnym czasem, koncentracją, motywacją i pamięcią, czyli niezbędnymi zasobami, które wykorzystujemy za każdym razem, jeżeli robimy cokolwiek twórczego. Drugą taką grupą były tematy inspirujące i tutaj jako przykład może być teoria Adobe Flash i jak wpłynęła na projektowanie interfejsów, nie tylko na stronach, ale również w grach. Często streamowałem komiksy lub gry od siebie z domu i na przykład tematem był raz autobiograficzny komiks non-fiction, gdzie pokazywałem wiele przykładów, japońska książka dziecięca, storyboardy studia Ghibli, czy historię projektowania rulebooków do gier planszowych. Trzecią grupą była teoria gier. I tutaj jako przykłady mogą być problem 3 graczy, z przykładami jak taki problem się rozwiązuje, niesymetryczność w grach, czy na przykład zestawienie takiego podziału gry Eurogame, tematyczne, gry wojenne. Ciężko było nam w tym okresie też testować gry czy prototypy, czy grać w gry opublikowane. Staraliśmy się grać zdalnie na takich platformach jak Tabletopia albo Board Game Arena. Na szczęście od połowy marca, właściwie chyba nawet od początku marca, zaczęliśmy pracę hybrydową, czyli w poniedziałki spotykaliśmy się zdalnie i nadal były wykłady i te różne prezentacje. W sumie tych tematów wykładów naliczyłem, że było 58, ale we wtorki mogliśmy już się spotykać na uczelni, gdzie testowaliśmy gry, które w tym czasie zostały wydane, ale również testowaliśmy prototypy osób, które pracowały nad swoimi grami. W tym roku, przewidując, że może być sytuacja, w której będziemy cały rok zmuszeni do pracy zdalnej, postanowiłem przerzucić ciężar pracy raczej na komiksy. Wiedziałem, że może być problem z testowaniem gier planszowych i zaczynając od mniejszych zadań komiksowych, pierwszym zadaniem było zrobienie 4-stronicowego czarno-białego komiksu, do którego inspiracją miała być dowolnie wybrana nagroda Ig Nobla. I teraz, żeby jednym zdaniem podsumować, czym są Ig Noble, to jest takie jedno zdanie: first make people laugh and then make them think. I jako przykład jednej z nagród w dziedzinie entomologii została przyznana nagroda za zebranie dowodów pokazujących, że wielu entomologów boi się pająków stawonogów, czyli stawonogów, które nie są owadami. Albo badanie materiałów, praca zbiorowa i została przyznana za wykazanie, że noże wykonane z zamrożonych ludzkich twarzy nie działają zbyt dobrze. W ekonomii za próbę znalezienia relacji pomiędzy zróżnicowaniem średniego przychodu w różnych krajach, a średnią ilością pocałunków usta-usta.
Tak jak wspomniałem, ten komiks miał być czarno-biały, miał mieć 4 strony i wspólny format, również wspólne marginesy, ponieważ każdy z tych projektów miał być częścią antologii, którą robimy co roku. Mamy już 3, 2 ostatnie, czyli Historians of Reddit i 100% Real. Udało nam się wydrukować i zszyć w tym roku, więc znowu mamy już 3 tomy wydane w mikronakładzie i każdy uczestnik dostaje swój taki tom na pamiątkę. I w tym roku powstała na przykład Bzykanie Marii Gawryś, do którego inspiracją była nagroda za odkrycie, że jeden gatunek żuka próbuje kopulować z konkretnym rodzajem butelek australijskiego piwa. Dobrosława Król zrobiła komiks pod tytułem Eiffel Tower Syndrome, gdzie inspiracją była nagroda za badanie właśnie zjawiska, w którym osoby przechylone w lewo mają tendencję do niedoszacowywania wysokości wieży Eiffla. Agata Kwiatkowska zrobiła komiks Ding Dong, w którym dyplomaci z Indii i Pakistanu otrzymali pokojowego i Nobla za to, że dzwonili do siebie dzwonkami do drzwi w środku nocy i uciekali, zanim ktoś zdążył otworzyć drzwi. To była nagroda odwołująca się do prawdziwego zdarzenia w czasie negocjacji odbywających się w 2018 roku. Mateusz Roszkowski zrobił Mrugnij a strzelę, która była inspirowana nagrodą badającą zjawisko, a właściwie ilość zdjęć, którą trzeba wykonać, aby wszyscy na zdjęciu mieli otwarte oczy. Joanna Rzepecka zrobiła komiks pod tytułem Pareidolia, która jest zjawiskiem dostrzegania twarzy tam, gdzie ich nie ma. Wszystkie te komiksy zostaną oczywiście zebrane do antologii, którą zszyjemy w kolejnym roku akademickim. Drugim komiksowym zadaniem, dużo większym zadaniem, było zadanie, które nazwaliśmy Mój pierwszy komiks. Ono było przeznaczone tylko dla osób, które spędziły chociaż jeden semestr w pracowni i polegało na stworzeniu komiksu o określonym formacie, był on narzucony z góry i objętości, dla dzieci, które jeszcze nie czytają, czyli to miał być obrazkowy komiks bez słów. Pierwszym przykładem jest komiks Babcia stworzony przez Karolinę Ciężak, który pokazuje rok z życia babci, która pracuje na działce. Tu pokazuję oczywiście tylko fragmenty. Całe komiksy będą do zobaczenia na naszej stronie. Zuzanna Dolińska stworzyła komiks o tym, jak 2 siostry otrzymują swojego pierwszego psa. Komiks jest, wydaje mi się, po części autobiograficzny. Kolejny przykład to Katarzyna Kubasik stworzyła komiks Zamek, w którym dziewczynka bawiąca się lalką przeżywa przygodę we własnym ogrodzie. Następny przykład to Zuzanna Kruk, która stworzyła komiks o chłopcu, który piesząc się na spotkanie z przyjaciółką, które ma się odbyć w parku, gdzie mają wspólnie czytać, poznaje różne zwierzęta, którym musi pomóc, aby dostać się na to spotkanie. Następny przykład to komiks Karola Mularczyka, Nasze drzewo, w którym poznajemy tajemnicze drzewo, w którym żyją zwierzęta zupełnie inaczej niż byśmy mogli się tego spodziewać. Kolejny przykład, Joanna Rzepecka zrobiła komiks Piłka, w którym śledzimy, co się dzieje z czerwoną piłką, która zostaje rzucona przez dziewczynkę, tak aby pies ją przyniósł i ta piłka odbija się po całym mieście, aż w końcu zatacza pętlę i możemy zacząć ten komiks czytać od początku, tak jakby śledząc tą historię jeszcze raz, bo komiks wraca do tego samego dziecka, które znowu rzuca je psu i tak dalej. Następny, ostatni już przykład z tego zadania to komiks Anny Zalewskiej o tym, jak dziewczyna w czasie nauki przysypia i wyobraża sobie, że idzie na wędrówkę po górach. Ostatecznie się budzi, ale widzi w rogu pokoju przygotowany plecak. Jest gotowa na prawdziwą podróż. Trzecie zadanie było nie do końca komiksowe i było trochę eksperymentem. Mianowicie firma Munken zgłosiła się do nas, abyśmy przygotowali jako pracownia w tym roku kolejne wydanie Munken Agendy. Munken Agenda w zeszłym roku wyglądała w ten sposób. To jest kalendarz podręczny, który zawsze jest w tym samym formacie. Firma Arctic prosi inną uczelnię artystyczną co roku, aby przygotowała nie tyle cała uczelnia, ale prosi, aby wybrać studentki i studentów,
którzy przygotują kolejne wydanie na następny rok kalendarzowy. Ja zaprosiłem do współpracy pracownię projektowania książki i razem z Pauliną Derecką zaproponowaliśmy udział w tym przedsięwzięciu 12 osobom. I jak widzicie, ilustracje do środka zrobiło 12 osób, z czego projekt całości, całe opracowanie graficzne, layout i skład zrobiła Agata Wawer i Aneta Zdziech. Ja tutaj pokażę przykłady, po kilka przykładów z pracowni projektowania gier i komiksów, ale razem powstały 53 ilustracje. Powstało więcej ilustracji, ale wybraliśmy 53 ilustracje do końcowego kalendarza. Kalendarz będzie wydrukowany jeszcze w czerwcu w nakładzie 19 000 egzemplarzy i będzie rozesłany do wydawnictw i studiów graficznych w całej Europie, więc oprócz tego, że będzie można pokazać swoje prace w naprawdę ogromnej ilości miejsc, w których tylko czekają potencjalni klienci, ale oprócz tego firma Arctic zabiera wszystkie osoby, które zrobiły ilustracje do tego wydania, do Szwecji, gdzie będą mogli obejrzeć jedną z najlepszych drukarni w Europie i przejść, powiedzmy, takie mini szkolenie, jak taka drukarnia funkcjonuje, może jak się przygotowuje materiały na różne papiery i tak dalej. Cały projekt trwał tylko w semestrze letnim, udało nam się wszystko skończyć na czas i teraz kilka przykładów. Zuzanna Dolińska zrobiła serię komiksową. Dodam jeszcze, że wszyscy wybierali sobie jedno przysłowie, ale mogli ilustrację zrobić praktycznie dowolną. Ilustracje pojawiały się tylko w niedzielach, gdzie nie zostawialiśmy miejsc na notatki, zakładając, że większość rzeczy powstaje pozostałe 6 dni w tygodniu, więc co druga rozkładówka to była niedziela, a co druga rozkładówka to było miejsce na notatki na pozostałe 6 dni tygodnia. Tu drugi przykład. Zuzanna stworzyła serię, nie wszyscy łączyli poszczególne ilustracje w serię, ale tutaj można wyraźnie odczytać ciąg i historię z tych bodajże 6 komiksów, które pojawiają się w antologii. Kolejna autorka to Kasia Górska, która stworzyła zupełnie niezależne ilustracje do wybranych przysłów. I tutaj 2 przykłady. Następny autor to Filip Jędrzejewski, który wymyślił swojego dosyć pesymistycznie nastawionego do życia bohatera, bardzo nawet opryskliwego, który w tych 6 odsłonach pokazuje swój stosunek do otaczającego go świata. Potem Magda Kołejda stworzyła niezależne od siebie ilustracje na wybrane przysłowia. Następne przykłady to Zuza Kruk, Karol Mularczyk, Joanna Rzepecka, Anna Zalewska. I tak jak powiedziałem, to są tylko wybrane przykłady i to na dodatek tylko osób konkretnie z mojej pracowni. Cały kalendarz będzie dostępny, podejrzewam, już we wrześniu na stronie Arctic czy na stronie Munken Agenda. Myślę, że przy nakładzie 19 000 będzie go dosyć łatwo można spotkać na zewnątrz, poza murami uczelni. Tak jak powiedziałem, skupiliśmy się w tym roku na komiksie, ale chciałem, żeby chociaż jedno zadanie było growe, dlatego zostawiłem zadanie z poprzedniego roku, aczkolwiek je mocno zmieniając. To zadanie się nazywa reimplementacja, czyli przerobienie gotowej gry na coś nowego. Może to być reimplementacja czysto wizualna lub również reimplementacja zmieniająca elementy mechaniki, ale w tym roku chciałem, żeby to była reimplementacja gry typu print and play, czyli takiej, którą można sobie samemu w domu wydrukować. Zazwyczaj gry, którą można grać solo, ze względu na to, że właśnie obawiałem się, że
testowanie może się ograniczać tylko do testowania przez różne osoby w pracowni tylko i wyłącznie u siebie w domu. I powstało kilka przykładów. To było zadanie na cały rok, w którym trzeba było też zaprojektować instrukcje i wszystkie komponenty i jeżeli zachowywało się to, żeby tą grę można było drukować w domu, to trzeba było też przygotować wszystkie niezbędne komponenty tak, żeby się mieściły na arkuszach A4, odpowiednim marginesem, czyli tak, żeby każdy mógł je wydrukować w domu. I tutaj mamy przykłady. Agata Kwiatkowska reimplementowała grę Lemonade Stand, do której zrobiła na nowo wszystkie komponenty razem z kartami. Wszystko można wydrukować i jest gotowe do grania. Dobrosława Król zrobiła grę Empire, w której wcielamy się w imperatorów budujących swoje autorytarne państwo. To również jest reimplementacja. Natomiast Karol Mularczyk postanowił reimplementować swoją grę w postaci aplikacji i to również była wersja do wyboru. Można było sobie wybrać, czy tworzy się grę papierową, czy grę, którą można grać na ekranie. I tutaj jest trailer gry, którą Karol programuje w Unity. I ostatni przykład to gra typu Roll and Ride, ale cechująca się tym, że wszyscy rzucają naraz i to na czas, którą reimplementował Mateusz Roszkowski. W drugim semestrze doszło zadanie z bohaterem, polegające na tym, że trzeba było zaprojektować swoją bohaterkę, czy bohatera, czy w ogóle jakąś postać, która będzie zdefiniowana przez 3 strony komiksu, ale strony, które mogą działać niezależnie, czyli tak jakbyśmy je wrzucili do jakiegoś magazynu komiksowego, to nie potrzebują pozostałych stron, każda strona mogłaby się ukazywać, nie wiem, na przykład raz na miesiąc. I tak Agata Kwiatkowska stworzyła bohaterkę babci aktywistki. Dobrosława Król stworzyła kowboja robota, który uwielbia ramen. Emilia Suszek stworzyła postać, która zamienia się w pochodnie, jak się denerwuje. Joanna Rzepecka stworzyła 3-urocze historie o kocie ogrodniku. I w końcu Katarzyna Kubasik stworzyła truskawkę, czyli tajnego agenta żyjącego w świecie połączenia owoców i ludzi, który przy odrobinie czarnego humoru w ironiczny sposób podśmiewa się z różnych archetypów gatunku komiksów szpiegowskich. Innym rozwiązaniem było stworzenie bohatera i przygotowanie do niego animacji, które mogły być użyte w grze wideo. Trzeba było przygotować 3 takie animacje i takiej próby podjęła się Maria Gawryś, która stworzyła chłopca mieszkającego trochę analogicznie do Małego Księcia na bardzo małej planecie. Jak co roku każdy musiał napisać recenzję gry. Dzięki recenzjom każdy jest w stanie inaczej spojrzeć na własne projekty. Chodzi tu głównie o nauczenie się wyłapywania wad i zalet różnych gier, co jest oczywiście łatwiejsze, jeżeli mamy oceniać grę, która jest stworzona przez kogoś innego. Ale ta umiejętność werbalizowania problemów przydaje się później przy swoich projektach. I wszystkie teksty, jak co roku, są wrzucone na pracownianego Medium, gdzie można poczytać teksty i z tego roku i z poprzednich lat. W końcu, w tym roku, w czerwcu, zostaną obronione 3 dyplomy i na razie nie mogę ich pokazać, mogę pokazać tylko zapowiedź, bo nie możemy publikować dyplomów przed ich obroną, ale po 25 czerwca wszystkie dyplomy zostaną wrzucone na stronę pracowni i tam będzie można w pełni je podziwiać. Pierwszy
to dyplom Agnieszki Doczyńskiej i to jest gra karciana do nauki języka migowego. Na stronie będzie oczywiście pełna prezentacja oraz teach, jak się gra w tą grę, ale dodam, że już teraz wiemy, że ta gra zostanie wydana, bo ten projekt został wyróżniony grantem w wysokości $15,000 przez Fundację Swarowski i będzie na dodatek prezentowana w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbędzie się we wrześniu. Więc myślę, że w tą grę nie tylko będziecie mogli niedługo ją obejrzeć, ale będziecie mogli ją sobie kupić, zagrać, podzielić się ze znajomymi i z członkami rodziny i uwierzcie mi, gra jest bardzo udana i jest przy niej bardzo dużo śmiechu. Kolejny dyplom to jest komiks Joanny Smolińskiej o Rzewuskim, który składa się z 3 rozdziałów, właściwie albumów połączonych w jeden duży tom i opowiada historię Polaka, który handlując końmi w świecie arabskim miał przeróżne przygody, które zostały pokazane w tych 3 rozdziałach. Tak jak mówiłem, nie chcę więcej zdradzać, żeby nie publikować za dużo przed obroną. I trzeci dyplom to Świadek oskarżenia Magdy Kołejdy. Jest to komiks na podstawie opowiadania Agaty Christie, który również będzie dostępny w całości do pobrania na naszej stronie tuż po obronie dyplomu. To, co pokazałem, to przykłady wszystkich zadań, które powstały w tym roku. Mimo trudności związanych z pandemią i kwarantanną, jestem bardzo zadowolony z efektów pracy i mam nadzieję, że następny rok, w którym już będziemy pracować całkowicie stacjonarnie, pozwoli nam stworzyć nie tylko właśnie bardzo dużo komiksów, ale również dużo gier planszowych, które podobnie jak gra Agnieszki, mam nadzieję, zostaną niebawem wydane.